Cześć Laguna Fani. Dzisiaj kolejny z zapowiedzianych filmów, w którym podejmę się wymiany filtra kabinowego. Filtry zamówiłem w sklepie internetowym, w którym zawsze robię zakupy, a link do niego znajdziecie w opisie filmu. Wymianę filtra zaczynamy od otwarcia schowka i demontażu prawego panelu deski rozdzielczej plastikową łyżką. Po zdemontowaniu panela odłączam kostkę od przełącznika wyłączającego poduszkę powietrzną pasażera. Teraz przy pomocy klucza Torx T20 odkręcam 4 wkręty mocujące schowek. W tej chwili schowek trzyma się jedynie na zatrzaskach, więc wyciągam go pociągnięciem w górnej jego części. Za schowkiem znajdziemy zatrzaski i uchwyty ustalające. Spod schowka wyjmuję półkę maskującą, która powinna być przypięta spinkami, a o których poprzednie serwisy najwidoczniej zapomniały. Kolejnym elementem, jaki demontuję, jest rozdzielacz powietrza na nogi pasażera. Przymocowany on jest jedną spinką tapicerską. W przedniej części konsoli środkowej obok lewej nogi pasażera demontuję kolejną osłonę, która trzyma się na 4 spinkach. Za schowkiem wypinam z 2 uchwytów przewód klimatyzujący schowek i przesuwam go ku dołowi, żeby nie przeszkadzał mi w wyjmowaniu wkładów filtrujących. Klapka filtra jest zamknięta na jeden zatrzask, który otwieram odchylając palcem ku dołowi. Klapka w górnej części jest podwieszona za jeden uchwyt. Teraz filtry mamy już dostępne, więc ich wyjmuję. To, co dzieje się w komorze filtrów, nie wymaga komentarza, więc sami widzicie, że dla prawidłowego działania klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania wnętrza pojazdu warto jest je od czasu do czasu wymienić, a komorę filtrów wyczyścić. Ja biorę się za porządki w komorze filtrów przy użyciu odkurzacza i sprężonego powietrza. Mam taką możliwość, więc przy pomocy endoskopu sprawdzę dokładnie, co jeszcze pozostało w przestrzeni filtracyjnej. Jak widać, moje działania wymagają poprawienia, tak więc też się stało.
Tutaj chciałem pokazać, jaka górka śmieci znajdowała się w filtrach. Na tej górce nie zawarte są śmieci, które zostały odkurzone w przestrzeni filtrowej i z dywanika oraz to, co zostało jeszcze w filtrach. Obydwie marki filtrów spełniają swoje zadanie, ale już po rozpakowaniu czuć w rękach, że filtry, które będę zakładał, pomimo iż są czyste, to są ciężejsze. Mam nadzieję, że przekłada się to na jakość przefiltrowanego powietrza. Obydwa filtry są filtrami węglowymi, co ma nam dawać jeszcze czystsze powietrze wewnątrz auta. Przystępuję do montażu wkładów filtrujących. Wsuwam pierwszy wkład ciemniejszą stroną, kierując go do komory silnika i przesuwam go do góry, po czym drugi wkład wsuwam pod pierwszy. Filtry są już zamontowane, więc mogę zamknąć klapkę poprzez jej zatrzaśnięcie. Z powrotem układam przewód doprowadzający klimatyzowane powietrze do schowka. Zapinam na swoje miejsce przewody sterujące wentylatorem. Montuję osłonę przednią konsoli środkowej, zatrzaskując ją. Wkładam na swoje miejsce rozdzielacz powietrza na nogi pasażera. Układam półkę i przy okazji układam przewód zasilający rejestrator, którego u Was prawdopodobnie nie będzie. Teraz wsunę schowek na swoje miejsce i przykręcę 4 wkrętami. Pozostało tylko wpiąć kostkę w gniazdo wyłącznika poduszki pasażera i zamontować panel boczny deski rozdzielczej poprzez jego zatrzaśnięcie. Aby uzyskać więcej wiedzy na temat Waszych lagun, zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fan Zorax. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam też do oglądania filmów na kanałach moich kolegów Misiek Staszic i Rysiuncio, a posiadaczy laguny z silnikiem IDE zapraszam na świeżo powstający kanał Remont Idealny, na którym już na jego początku można natknąć się na kilka ciekawostek związanych z tym silnikiem. Zmotywujcie kolegę do działania, lajkującego filmy i subskrybującego kanał. Pozdrawiam Laguna Fanów, cześć!